Hej koleżanko, chodź tu. Chcesz porozmawiać o Fight Club? Ponieważ pierwsza zasada podziemnego kręgu brzmi, aby nie rozmawiać o podziemnym kręgu, a druga zasada podziemnego kręgu brzmi, aby nie rozmawiać o podziemnym kręgu. Bohater dzisiejszego odcinka, Chuck Palahniuk. Nie jest moim ulubionym autorem, mam wiele książek, których nie lubię, ale jest na pewno autorem, który ma na mnie największy wpływ. To w sumie dzięki niemu napisałem magisterkę, jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Dzięki niemu też zacząłem prowadzić warsztaty pisania i tak dalej, i tak dalej. A chciałbym porozmawiać o książkach, z których tak naprawdę nie jest znane, ponieważ Palahniuka możecie kojarzyć jako tego autora, który napisał tylko i wyłącznie Fight Club. Zacznijmy od tego, że jego nazwisko wypowiada się w bardzo różny sposób. Słyszałem już Palahniuk i różnych innych wiele wersji. Ale z tego, co dowiedziałem się kiedyś, od ciekawostka, bo dlaczego by nie, rodzina Palahniuka pochodziła z Ukrainy. Jego dziadek nazywał się Nick, jego babcia nazywała się Paula i kiedy emigrowali do Stanów Zjednoczonych, urzędnik wybrał im nowe nazwisko, które było połączonymi imionami dziadków, czyli Palahniuk. Ciekawostki. Nowy kącik szeryfa. Na podstawie Fight Club powstał film Davida Finchera o tym samym tytule, na polskim tłumaczony jako Podziemny Krąg, gdzie Brad Pitt okłada się bez koszulki z Edwardem Nortonem, który chyba koszulkę nosi, ale nie nosi w pewnym momencie spodni. Film jest lepszy od książki, ale to tyle. Przede wszystkim poza jego twórczością doceniam jego fenomen, który owszem zrodził się z tej jednej cholernej książki, z którą jest kojarzony, ale zachęcam Was naprawdę do wpisania jego imienia i nazwiska na YouTube, obejrzenia jakiegokolwiek spotkania z autorem. Jeżeli macie możliwość pójść na spotkanie z Chuckiem Palahniukiem, to wybierzcie się koniecznie. Są tam dmuchane balony, gumowe kurczaki, pluszowe tygryski, gry, zabawy i w ogóle wszystko, co się tylko da. Doceniam go za to, że za każdym razem stara się tworzyć coś innego, zarówno warsztatowo, pisząc eseje o pisaniu, jak i książkowo, co możecie zobaczyć tutaj w kadrze, ponieważ każda z książek to trochę inna narracja. Jedne pisane są jako wpisy prosto z piekła przy użyciu platformy Twitter, inne to dziennikarski reportaż o magii i księdze szatana, a jeszcze inne to ostatnio komiksy, kolorowanki dla dorosłych i tego typu różne graficzne romanse literatury z czymś innym. Podobnież Palahniuk zaczął tworzyć komiksy i kolorowanki dlatego, że miał już dosyć fanów, którzy kradną jego książki z bibliotek i księgarni, do czego zresztą sam zachęcał. Świetnym poradnikiem, który nagrał, jest poradnik, jak wynosić książki z księgarni. I tak, zacznijmy może od tego, że w Polsce, na polskim rynku przede wszystkim Chucka Palahniuka wydaje takie wydawnictwo, które nazywa się Niebieska Studnia. Niebieska Studnia to moje wydawnictwo, marzenie. Jeżeli to oglądacie, to błagam, odpiszcie w końcu na którąś z moich propozycji wydawniczych, jak się w końcu będzie nadawać i ja dalej będę Was dręczył niestety. To wydawnictwo, które czasem dosyć długo milczy i pozwala, żeby taki oto rozbitek, który był tak naprawdę debiutem Palahniuka, uzyskiwał ceny na Allegro od 100 do 250 zł, a potem nagle zapowiada, że robią wznowienie. Janusze biznesu, płaczcie, nie sprzedacie już swoich starych rozbitków. Zawsze świętem dla mnie jest wydanie nowego Palahniuka, ponieważ Niebieska Studnia zapewnia, aby projekty okładek, które są jednymi z ciekawszych i są najróżniejsze, tworzy człowiek nazywający się Paweł Jońca i chciałbym Wam przybliżyć
przynajmniej część tego, co w Polsce można znaleźć, jeśli chodzi o twórczość Chucka. Przedstawię Wam moją ulubioną, najmniej ulubioną książkę, więc zacznijmy od tej ulubionej. To jest Kołysanka. I Karl Strator, dziennikarz, pracuje nad cyklem artykułów o łóżeczkowej śmierci niemowląt. Ogląda miejsca wypadków i bada okoliczności tragedii. Przeczytam tylko tyle. To opowieść trochę o magii, o duchach, o cudach. To książka, powieść drogi. To zagadka kryminalna i wiele, wiele więcej. Z tej książki dowiedziałem się przede wszystkim tego, że ludzie to cichofoby. Oraz, że można naprawdę w dziwny sposób radzić sobie z własnymi problemami. Bardzo mocno ją polecam. Jeżeli jesteście fanami kryminałów, to spróbujcie tego kryminału, który jest troszeczkę alternatywną opowieścią drogi i historii o duchach. W ogóle, jeżeli chodzi o twórczość Paulanika, ona w Polsce jest klasyfikowana jako fikcja transgraniczna albo transgraniczna. Bardzo ciekawą książką Chucka, zwłaszcza jeżeli chodzi o projekt okładki, to Zmyśl coś, czyli zbiór opowiadań, ponieważ powieści powieściami, ale dla mnie Chuck Palahniuk to przede wszystkim krótkie opowiadania. Krótkie opowiadania, które zawsze, jeżeli jedzie w trasę promować nową książkę, w profesjonalny sposób przygotowuje, tam je testuje, co jest jedną z jego niezastąpionych rad warsztatowych. Pisząc opowiadanie i czytając je publice, wie, które momenty należy zmienić, które wywołują śmiech, a przy których widzowie potrafią zemdleć, bo i to się zdarzało, co pokazuje tym bardziej jego niesamowitą twórczość. Tutaj odsyłam była kiedyś taka strona internetowa sadistic.pl, tam chyba możecie znaleźć nieoficjalne tłumaczenie opowiadania Flaki. Ostrzegam, nie czytajcie go jedząc śniadanie, obiad, kolację, deser czy cokolwiek innego. Zmyśl coś to właśnie zbiór opowiadań. Bardzo, bardzo czekałem na Zmyśl coś i na w końcu przetłumaczone parę opowiadań, które słyszałem właśnie w wykonaniu Chucka Palahniuka i strasznie się tą książką niestety zawiodłem. Wydaje mi się, że problemem jest to, że przekład tej książki był robiony, czemu się w sumie dziwić nie wolno, przez 3 tłumaczy, a dokładniej chyba tak, 3 tłumaczki. I coś tutaj nie zagrało. A może jest to po prostu zbiór, który pokazuje nie tylko te najlepsze opowiadania Chucka, ale te mało znane. Jeżeli chcecie znać moje najbardziej ulubione opowiadanie, jest to opowiadanie Romance, które możecie znaleźć też na YouTubie. Chuck czyta je osobiście, albo opowiadanie Audrey. A gdzieś pomiędzy tym 2 książki, mianowicie Niewidzialne potwory, w Stanach dostępne w wersji remiksowej, które odnoszą, a teraz spójrz na stronę 18, a teraz spójrz i tak dalej, oraz debiut Palahniuka tak naprawdę, czyli Rozbitek. Całą jego twórczość można określić w ten sposób, że mamy bohatera, który nie bardzo może odnaleźć się w życiu, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, ma dziwne fobie, przyzwyczajenia. Nie mam tutaj niektórych z jego tytułów, ponieważ jeszcze ich nie kolekcjonowałem, tak jak na przykład znane Udław się, o człowieku, który wpychając sobie w restauracjach jedzenie, odnajduje tych, którzy ratują mu życie i tylko wtedy czuje satysfakcję, mimo że jest uzależniony od seksu. Opowieść Palahniuka o tym, w jaki sposób wpadł na ten zbiór opowiadań, to wyprawa na autostradzie, kiedy jechał po pogrzebie babci i trafiło do niego to, że jego ukochana babcia nie żyje. Autor zatrzymał się na tej autostradzie gdzieś na poboczu, położył się w światłach reflektorów w bezpiecznej odległości i miał nadzieję, że ktoś zatrzyma się i po prostu go przytuli, pytając się, czy wszystko jest w porządku. Potępieni, których łatwo można pomylić z opętanymi, to książka, którą znalazłem w sieci Nie dla idiotów, będąca wpisami z Twitteru z piekła.
To młoda dziewczyna, Madison, przedawkowała właśnie marihuanę i pisze do szatana, ponieważ uważa, że nie powinna znaleźć się w piekle, a w niebie. To trylogia, ostatnia taka typowa i klasyczna powieść Chucka Palahniuka, również polecana przeze mnie, ponieważ potem nastąpił okres kolorowanek, różnych eksperymentów, który ostatecznie zrodził się w to, czyli kontynuację jego najbardziej znanej książki, komiks pod tytułem Fight Club 2, a za chwilę wychodzący w Stanach Zjednoczonych Fight Club 3, ale o Fight Club, tak jak mówiłem, nie będziemy rozmawiać. Ale nie będziemy gadać o Fight Club, bo to jest bez sensu. Ty zwariowałeś bez sensu? Będziesz gadał o Fight Clubie, rozumiesz? Ty będziesz.